Przez 5 lat siedziałeś na wykładach, zdałeś kilkadziesiąt egzaminów, obroniłeś pracę dyplomową. Być może wziąłeś na to kredyt studencki, albo twoi rodzice odkładali każdy grosz, żeby opłacić ci prestiżową uczelnię. Teraz wieszasz ten dyplom na ścianie i myślisz, mam to, system musi mi teraz zapłacić. Posłuchaj mnie bardzo uważnie. Twój dyplom z ekonomii, zarządzania, marketingu czy administracji jest dzisiaj wart mniej niż papier, na którym go wydrukowano. Dałeś się wciągnąć w najdroższą piramidę finansową naszych czasów. Dlaczego? Zanim zdążysz odebrać dyplom magistra, wiedza, za którą zapłaciłeś, jest przestarzała o 8 lat. W tym samym czasie na rynku pojawiła się nowa wersja sztucznej inteligencji, która za $20 miesięcznie robi to samo co ty, 10 razy szybciej i nie bierze L4. Twoja uczelnia nie nauczyła cię biznesu. Nauczyła cię siedzieć cicho, słuchać autorytetów, bać się błędów i bezbłędnie powtarzać cudze schematy. Wyprodukowano z ciebie posłusznego pracownika etatowego. Oczywiście zaraz ktoś napisze w komentarzu z oburzeniem: Jacek, a co z lekarzami? Przecież oni ratują życie. Chciałbyś, żeby operował cię znachor bez dyplomu? Odpowiem ci bardzo brutalnie. To jest największy i najbardziej cyniczny mit obronny systemu. Spójrzmy na fakty bez lukrowania. Czym tak naprawdę są te elitarne studia medyczne czy prawnicze? Czy to są świątynie wiedzy i empatii? Nie. W większości przypadków to są filtry posłuszeństwa. Dlaczego medycyna trwa 6 lat pamięciowego zakuwania, gdzie student nie ma prawa zakwestionować ani jednej linijki podręcznika? Bo system nie szuka ludzi kreatywnych, którzy będą szukać prawdziwych przyczyn chorób. System szuka ludzi, którzy bez mrugnięcia okiem wkują na blachę procedury napisane w 80% przez gigantyczne korporacje farmaceutyczne. Ty myślisz, że idziesz do człowieka, który chce cię wyleczyć. Najczęściej trafiasz do żywego terminala, który wpisuje twój objaw w komputer i wypisuje lek z listy, za którą dostał wytyczne od odgórnej izby. Idą na te studia, bo wierzą w powołanie? Wolne żarty. Większość z nich wchodzi w ten morderczy system z jednego powodu. Obietnicy potężnych pieniędzy, statusu i monopolu na rynku. I co się dzieje, kiedy taki młody człowiek kończy uczelnię? Jest wykończony, bez grosza, często zadłużony. I nagle przychodzi pan w drogim garniturze z wielkiego koncernu farmaceutycznego i oferuje mu wyjazd na sympozjum, na Zanzibar, darmowe szkolenia w Alpach, prowizje. Wystarczy tylko, że w swoich prywatnych gabinetach, gdzie 3-minutowa wizyta kosztuje dzisiaj 300 zł, będzie wypisywał odpowiednie recepty. Oni nie leczą pacjentów, oni zarządzają objawami, bo wyleczony pacjent to klient utracony dla systemu. Zadaj sobie proste pytanie. Czy sam dyplom i biały fartuch oznacza, że powinieneś ufać komuś bezgranicznie? Spójrz na tryb życia wielu autorytetów od zdrowia. Nadwaga, stres, papierosy, alkohol, brak snu, fast foody mają uczyć cię zdrowia, podczas gdy sami są wrakami fizycznymi? A co z ludźmi, którzy mają prawdziwe powołanie? Z tymi, którzy mają potężną wiedzę holistyczną, znają medycynę Dalekiego Wschodu, rozumieją biologię ludzkiego ciała na poziomie komórkowym i realnie wyciągają ludzi z beznadziejnych stanów? Ich system zwalcza z całą bezwzględnością, nazywa ich szarlatanami, wyśmiewa. Dlaczego? Bo są śmiertelnym zagrożeniem dla utrzymania tej machiny wyzysku. Człowiek, który potrafi wyleczyć pacjenta bez użycia garści drogich chemikaliów, jest błędem w Excelu korporacji medycznej. Trzeba go zniszczyć. A jeśli myślisz, że te 6 lat rygoru na polskich uczelniach to jest gwarancja najwyższej jakości, to dlaczego polski system medyczny, gdy brakuje rąk do pracy, ściąga lekarzy zza wschodniej granicy, z uczelni, które w rankingach są setki miejsc niżej? Daje im prawo wykonywania zawodu po skróconych administracyjnych weryfikacjach. I nagle się okazuje, że system działa, a pacjenci są leczeni. Więc może ten morderczy polski dyplom to nie jest wymóg absolutny dla ratowania życia. Może to po prostu biurokratyczna blokada, która ma ograniczyć podaż na rynku, żeby ci, którzy już są w środku i mają odpowiednie nazwisko albo rodziców profesorów, mogli dyktować ceny. A prawnicy zakuwają przez 5 lat, potem jeszcze aplikacja, ale zakuwają przestarzałe kodeksy,
żeby potem w wieku 30 lat robić darmowe nadgodziny w wielkich kancelariach, licząc na znajomości ojca. Dzisiaj zaawansowane modele sztucznej inteligencji potrafią w kilkanaście sekund przeanalizować 10 000 stron orzecznictwa sądowego. Piszą bezbłędny pozew, znajdują luki w umowie i robią to za ułamek centa. Twój dyplom prawnika to dzisiaj tylko pieczątka administracyjna. Licencja państwa na to, żebyś mógł kasować marże w zamkniętym monopolu. Ale maszyny są szybsze i nie potrzebują łapówek. Więc przestańcie mi mówić o świętości uniwersytetów, autorytetach w kitlach. Prawdziwa wartość w tym stuleciu nie leży w papierze powieszonym na ścianie. Leży w tym, czy potrafisz myśleć samodzielnie, czy potrafisz omijać korporacyjne układy, czy dbasz o swoje zdrowie i swój majątek, zanim trafisz w tryby medyczne czy państwowej maszyny. Jeśli chcesz być bezpieczny, musisz zbudować własną twierdzę. Wiedzę zdobywa się na rynku, na błędach i od ludzi, którzy mają wyniki, a nie od teoretyków opłacanych przez system. Na samym końcu nikogo nie obchodzi twój dyplom. Liczy się tylko jedno: jaki problem potrafisz rozwiązać i ile jesteś w stanie za to skasować. Nazywam się Jacek Wiśniowski. Odzyskaj swój czas. Odrzuć fałszywe autorytety i buduj swoją twierdzę.